I co zamierzasz z tym zrobić? Jak to co? Zjeść. Ty też powinnaś. Zrobiłam taką, jak lubisz. Nie o tym mówię. A o czym? Jak wyobrażasz sobie wszystko teraz? Nie wiem. Nie myślę o tym. Żyję po prostu. Żyjesz? Po prostu. Nie miałam mamy, a teraz mam. I to jest najważniejsze. O tym myślę póki co. Przyzwyczajam się. Ja jej w ogóle nie pamiętam, więc jakby zaczynamy od zera. Kto by pomyślał, że po tym całym gównie, co na mnie spadło, nagle to. Marzyłam, żeby mieć mamę. Wszyscy mieli mamy. Dzień dobry. Nie wiem, co mi się stało, nigdy tyle nie śpię. Wstałaś w sam raz na śniadanie. Siadaj. Zrobiłaś śniadanie? Tak, ale nie wiem, czy lubisz jajecznicę. Właściwie to w ogóle nie wiem, co ty lubisz jeść, mamo. Czego pan od nas chce? Może by tak dzień dobry najpierw, co? Dzień dobry. Do widzenia. No milutko tu u was, nie powiem. Wszystko okej? Okej. Serio? No to chyba miło, że ktoś się o was martwi, co? Miło by było, gdybyście wszyscy nas wreszcie zostawili w spokoju. Mnie i mamę. Chcemy normalnie żyć, na nowo. Bez tego całego szajsu, bez policji, bez ciągłego strachu, rozumie pan? Chcemy sobie wszystko na spokojnie poukładać. No, to jest świetna wiadomość. No to skoro pan już wie, że wszystko u nas okej, to żegnam. Skoro mówisz, że wszystko jest okej, to ci wierzę. A wiesz dlaczego? Bo wiem, że nie kłamiesz. Mam nosa do takich rzeczy. A wiesz, co jeszcze mi mówi mój nos? Nie obchodzi mnie to. Że ktoś przed chwilą zaparzył kawę. Załapie się? Dzień dobry, dzień dobry. Dzień dobry. O, jak tu ładnie, czysto. Sterylnie jak w szpitalu. Porządek musi być. Ale i u sierżanta Walickiego widzę wszystko na tip-top. Koszula wyprasowana. Czy ja czuję krochmal? A może trochę, tylko kołnierzyk. Można? O. Dziękuję. Proszę. Dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry. A co to za rąbanka? Klientowi zdechł pies. Jakiemu klientowi? Jestem weterynarzem i facet przyniósł mi do gabinetu zdechłego psa. Psa. Zapewniam pana, że to nie jest pies. To są szczątki ludzkie. No trochę jednak jest. Klientowi zdechł rasowy pies. Dał za niego kupę forsy, no to chciał się dowiedzieć o przyczynę tego zejścia. I uparł się na zrobienie sekcji. Otwieram zwierzaka, no i... Niespodzianka. Czy ja już mogę to zabrać do labu? Czy będziecie to jeszcze oglądać? Zabieraj to.
Jest szansa na identyfikację? Szanse? Na zbyt wiele bym nie liczył, no. Mniej więcej taka, jakby robić identyfikację z kotleta mielonego. Proszę. No a co to jest? Rumianek z odrobiną mięty i kawałkami świeżego imbiru. Działa znakomicie przeciwwymiotnie, no i świetnie na mdłości ciążowe na przykład. No nie jestem w ciąży. Dziękuję. Poza tym naprawdę już się lepiej czuję. Chyba po prostu muszę się przyzwyczaić do tego, że co drugi dzień będę widywał ludzkie wnętrzności. No, tu trzeba mieć mocny żołądek. Takie krwiste, galaretowate bewsztyki z rozkładającą się skórą i kośćmi. A wie pani co, ja naprawdę cały świat zwiedziłem i myślałem, że już wszystko widziałem, a tu to co chwilę coś mi zaskakuje. Niech się sierżant nie przejmuje, spokojnie. Gorczak to specyficzna dzielnica, nie ma drugiej takiej. Ale jestem policjantem, więc... Ale też człowiekiem. Gdyby sierżant potrzebował jakiejś informacji o Gorczaku, albo jakiegoś wsparcia, rady, albo chciał zwyczajnie, tak po ludzku, tak, pogadać, to ja tu jestem. Dam radę. Ale dziękuję bardzo. Dziękuję. Ja mam bratanka w wieku sierżanta. Naprawdę? Tak. Jak tak patrzę na sierżanta Walickiego, to zauważam, że jesteście bardzo do siebie podobni. No nie, możliwe. Tak, te same rysy twarzy, podobna wrażliwość. Jest po prostu... Sierżant wolny? Tak, wolno. To świetnie, bo robota jest. Janek! Weterynarz zeznał, że facet od tego martwego psa tutaj spacerował i to właśnie tutaj pies znalazł, a właściwie zeżarł te ludzkie szczątki. No pies musiał je tutaj gdzieś wykopać. Dokładnie, dlatego zwracajcie uwagę na każdy szczegół. Mogą to być fragmenty ubrań, buty. Nie muszą to być ludzkie zwłoki w mocno posuniętym stadium rozkładu. Przepraszam, to chwilkę. Delikates z tego nowego. Dobra, szukajmy panowie, bo szkoda czasu. Chyba coś mam. Albo ktoś tu wystawiał Hamleta, albo mamy to, czego szukaliśmy. 00 do 03. Zgłaszam się, trójka. Potrzebuję ludzi na nieużytki za wysypiskiem miejskim. Trzeba zabezpieczyć cały teren. Przyjąłem, trójka. Hello. No i co będzie, szefie? Co z nią zrobić? A co ma być? No pójdzie do kolejki i będzie czekać tak jak reszta sztywniaków. Kurde, szkoda jej, Bo co? bo ona taka ładna, taka młoda. Ziemek. Ziemowi do kurwy nędzy! Tak, szefie? Ty się... Przestań tutaj zachwycać zwłokami, tylko się do roboty weź. Ten burdel mi ogarnij tutaj. Co tu się odpierdala? No nic się nie odpierdala, coś ma odpierdalać, synek. No, normalna rzecz. No, zwłoki do pieca i po robocie. Aha. Mówię serio. Dzisiaj wszystko musisz uprzątnąć. Młody się szykuje. Musi być wszystko na błysk. W końcu udało mi się przekonać go, żeby wszedł w ten rodzinny interes. I nie chcę tego spieprzyć. KPW.
Będzie czyściutko. To co, synek, to teraz jeszcze pójdziemy do biura i pokażę ci tą papierologię, nie? No ale to kumaty chłopak jesteś, to na pewno to wszystko szybko złapiesz. Chodź. Nie martw się, śliczna. Nie zmarnujesz się. I co? No nic więcej. U mnie też dupa zero. Może to lisy przywlokły te szczątki, które zjadł tamten pies z lasu. Tamtego lasu? Dobra, spadamy stąd. To co? Weź techników? Ekipa zostaje, tylko my spadamy. Może zdarzy się jakiś cud. Tutaj. Nie, w labie. Może technicy jakimś cudem zidentyfikują tamte zeżarte szczątki. Dzień dobry, piwnica. Co piwnica? Pewnie szuka pani męża, jest w piwnicy, rura przecieka. Można tam iść albo zaczekać tutaj. Bardzo dobrze, że Lolek zajęty, bo ja tu mam problem. No i to chyba nawet jest przestępstwo. A to ja się zamieniam w słuch. Ktoś mi telefon jak to się mówiło? No, zhakowali mi. O. To z takimi rzeczami trzeba do cyberprzestępczości. No ale to ja właśnie chcę, nie? Nie można u was tego sprawdzić? Lepiej do konkretnego wydziału. Można zadzwonić. Przecież ja nie mogę dzwonić, bo mam telefon zhakowany, no! Co się konkretnie dzieje? No, bo jakieś mi takie dziwne maile mi przychodzą, jakieś takie reklamy wyskakują. Groźby? Próby wyłudzenia? O, takie, jakby to powiedzieć, takie... Przyzwoite. Nieprzyzwoite. Dlatego Lolek nie może się nic dowiedzieć. Bra? Z zazdrości to on... O, rany szału dostanie. To co, pomoże mi pani sierżant? Jak kobieta kobiecie, co? Sierżant. Tak. Dobra, przestań pierdolić, że już wszędzie szukaliście. Przecież nie zapadli się pod ziemię. Gorcza to żadna metropolia, żeby tyle czasu to trwało. Dobra, jeżeli dalej będziecie się tak opierdalać i ich nie znajdziecie, to polecą głowy. I gówno mnie obchodzą wasze tłumaczenia! Co się dzieje? A co ma się dziać? Nic, kurwa, nuda, jak zwykle. U mnie wszystko w porządku, tato. Babcia tu przesiaduje codziennie godzinami. Jakby to im miało zwrócić życie. Jesteś taka dzielna. Nie jestem. Miałaś tylko jego. Straciłam ojca na zawsze, ale odzyskałam za to mamę. Chyba w życiu zawsze jest coś za coś. I ty to mówisz tak spokojnie? No a jak mam mówić? To strasznie nie fair, ale pieprzyć to. Teraz może być już tylko lepiej, prawda? Myślę, że ojciec by się ucieszył, że jesteś teraz przy mnie. Tak, na pewno. Jeśli patrzy na nas z góry, chociaż nie wierzę w te bajki,
To jest zadowolone, że nie jestem sama. Że jesteś przy mnie. Jestem, kochanie, już zawsze będę. To opowiadaj. Ale co? Wszystko. Tyle lat cię nie było. Chcę wiedzieć, co robiłaś, gdzie mieszkałaś. Tak teraz, tutaj? Mamy tyle do nadrobienia. A ja jestem ciekawa. O, kto nosi taką bieliznę? Żadna normalna dziewucha by tego nie założyła. Jak z sekshopu jakiegoś normalnie. I jeszcze, niech pani sierżant zaczeka. O, pilarka łańcuchowa, Piła łańcuchowa, akumulatorowa, akumulatorowa. torowa. No, jeszcze. No, maska spawalnicza. No i co pani sierżant na to? No, wszystko jest jasne. To są groźby karalne. Albo scena z jakiegoś taniego horroru. Czy co? No. Kobieta w seksownej bieliźnie, mordowana piłą łańcuchową, akumulatorową przez mężczyznę, sprawcę w takiej masce. Matko Boska, dobra, no to trzeba coś zrobić z tym, nie? Niech pani sierżant działa coś, no. A co to ty tu kurde robisz? Nic. Jakie nic? Jak słyszałem, że pani dyżurna ma działać. To się przesłyszałeś. Majka. Co? To już ja nie mogę sobie wpaść na ploteczki? Co? Przy herbatce? No. Na ploteczki? Do psiarni? Pojebało cię do reszty? Gdzie niby masz tę herbatkę? No, się robi. Wypita. Kurde, wy coś kręcicie. Dobra, ja muszę lecieć, także pani sierżant też na mnie będzie miała to. Sayonara. Arrivederci Roma. A to może mnie dyżurna powie, o co chodzi z tą moją świruską? Mam pracę. Pieprzona solidarność jajników! Kurde. Nie ruszaj się stąd, cukiereczku. Niedługo do ciebie wrócę. Czy to jest to, co myślę? Już chyba nie mamy co grać w totka, bo limit dzikiego farta to wykorzystaliśmy za tydzień. Czyli co, wiadomo, kto był tą mięsną pulpą z psich flaków? Zidentyfikowali szczątki po paluchach, właściwie po fragmencie palucha, który akurat był w żołądku psa. No to faktycznie mamy farta. A co to za jeden? Facet nie żyje. Tyle to wiemy. Denet nazywał się Walerian Karski i zmarł dość niedawno, bo 4 miesiące temu był pogrzeb. Śmierć naturalna, czy ktoś mu pomógł? Wypadek. Zginął na motocyklu. A gdzie został pochowany? Cmentarz na Okulnej. No to jak jego szczątki wylądowały na tych nieużytkach, skoro to jest 10 kilometrów od cmentarza? Dziwne.
Trzeba to sprawdzić. Ogarniesz temat? A co dokładnie mam zrobić? Przyjrzyj się temu cmentarzowi. Sprawdź, czy nie było tam dziwnych zgłoszeń, jakieś hieny cmentarne, różne kradzieże. Kradzieży czego? Zniczy? Zwłok, Jasiu. Zwłok. Ja pierdolę. Co za gówno. No dawaj. Mój cukiereczek sam stygnie. Nie mam czasu się tutaj z tym bawić. Prawdziwa zabawa dopiero na mnie czeka. Do tego i tamtego ruła zrobiona, zatkana, tylko kurde izolację muszę jutro wymienić, bo mi się skończyła sklep zamknięty. Aha. To jak będzie? Słucham? No powie mnie dyżurna, czym rozmawiała z tą moją Majką, czy jak? Nie wiem, czy mogę, to jest poważna sprawa. No to chyba jak poważna, to chyba należy powiedzieć, prawda? Dobrze. Powiem Lolkowi. Twoja żona będzie miała ochronę policyjną. Co policyjną? Po co policyjną? Całodobową. Cholera. Może nawet trzeba będzie przenieść ją do mieszkania funkcyjnego na jakiś czas, żeby policja miała ją na oku przez cały czas. Co ona odjebała, no? Ona nic. No to jak nic, to jaką cholerę ta policyjna ochrona policyjna, co? Jest w śmiertelnym niebezpieczeństwie. Zagraża jej seksualny zboczeniec z piłą łańcuchową akumulatorową. Seksualnie piła z kim? Z czym? Z piłą łańcuchową akumulatorową. W masce. Kyrie eleison. Powiedziałam. Ach. Dobra, za poprzedni miesiąc, bo tylko tego nie mam. No. Czarny. Dobra, dzięki. Masz coś o tym cmentarzu? Na razie cały czas szukam. Z jakim skutkiem? Zerowym. Raz tylko ktoś zgłaszał pijanych grabarzy, ale to chyba nas nie interesuje. Ciężka robota grabarza, to się musi czasem napić. Żadnych kradzieży? Nie zgłaszano. Aż dziwne. No dobra, trzeba szukać do skutku. A ty chyba już po służbie dzisiaj, co? Po służbie to będę jak coś znajdę. I słusznie. Nara. Hej. To są jakieś jaja. A o co ci chodzi? Myślałem, że jedziemy do domu albo wciągnąć jakieś sushi. Ale chciałem cię jeszcze trochę podszkolić. W dupie mam już ten trupi interes od rana do nocy. Po co mnie tu znowu przywiozłeś? Kremacja. Co kremacja? Akurat teraz? Chciałem ci pokazać proces kremacji. W nocy. No co, ty myślisz, że będziemy smrodzić ludziom w dzień? To nie są kadzidełka.
Większość kremacji odbywa się w nocy. I zaraz zobaczysz, co się tutaj dzieje. Co ty, kurwa, odpierdalasz? Jebany zbok! Dalej mi stąd! Ale już! Nie chcę się tu więcej widzieć! Won! Won! Tak, no to kurwa zobaczymy. Co zobaczymy? Mam kilka historii do powiedzenia na psiarni. Zaraz tam pójdę. Nigdzie nie pójdziesz, bo ci zajebie. Hej, co wy odpierdalacie? Nie możecie mnie tego zrobić, pani, no. Chryste, panie, aż mi dusza w pięty uciekła. Słyszałam, jak mi się zastawka otwiera. Ja proszę, no nie możecie, nie róbcie mnie tego, no. Ale czego? No nie zabierajcie mnie tej mojej Majki, no przecież bez niej dzieci, obiad, dom, dupa, wszystko. Co ja mogę? No możesz, pani dyżurna, możesz mi kobietę do domu oddać, przecież bez niej to bomba Fatima mnie było, nie ma, mogiła mnie czeka, no. Ale jej bezpieczeństwo chyba ważniejsze, prawda? Jakie bezpieczeństwo, dupy takie bezpieczeństwo, to bzdury są! Jakie bzdury? Bzdury! Ja w życiu Karola nie uwierzę, że ktoś by chciał moją Majkę zaciupać, no. Jaki tak, przecież u nas bandyci na Gorczaku mają dobry gust, jakby nie patrzeć. Wiara tu nie ma nic do rzeczy. To są twarde fakty. Twoja żona dostaje niewątpliwe groźby karalne na telefon. Tego nie można bagatelizować. To jakaś dziecina to jest. I ja niby miałbym się tym przejmować. Trudno, chyba nie ma wyjścia. Ale co nie ma wyjścia, jak nie ma wyjścia? Co, kurde? Chyba, że... Co, że? Nie. Nie. Trzeba będzie pożegnać się z żoną i przygotować na dłuższą rozłąkę. Ta ochrona policyjna może potrwać. A to ile to potrwać? Może potrwać ile? Do czasu złapania sprawcy. To znaczy domniemanego sprawcy jeszcze, na szczęście. No, ale... To dupa, to ja się przyznam, no. Przyznam się, kurde. Wiedziałam. Wiedziałam. Tak podejrzewałam, że to ty. Tak, wiedziałam. I wyznasz wszystko jak na spowiedzi, ale przed żoną. Nie, w życiu Karola przed żoną ja powiem wszystko, ale nie przed żoną mnie zapierdzieli. Pani dyżurna kochana w życiu, nie. No. Trudno, trzeba ponosić konsekwencje swoich czynów. No, już! Na górę! Na górę! Albo jesteś rannym ptaszkiem, albo kiblowałeś tu całą noc. A która jest godzina? Wygodniej ci było? Oj, powiem ci, jak dam radę wyprostować kark. Mam nadzieję, że ten kręcz szyi to nie na darmo. Właśnie gdzieś to mam. Raz, dwa, trzy, raz, dwa. Czekaj. Wczoraj na coś wpadłem, bo się nie wiem, czy to ma jakiś sens. Nikt nie może się dowiedzieć o tym, co się tutaj wydarzyło. Jak nie chcesz skończyć jak twój stary, to siedź cicho. Umowa? Popilnuj mi tego tutaj cukiereczka. Pozbędę się ścierwa twojego starego. Pogadamy co i jak, okej? Pomocy! 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 Walerian Karski to mój brat. Był. Miał już wcześniej kilka poważnych wypadków na tych przeklętych motorach. Ale nic go nie ruszało, dalej szalał. A ja go ostrzegałam. Wie pani, jak mówią na motocyklistów? Dawcy organów. A pogrzeb? Przyjechało ze 100 motocykli. Trąbili, jak go chowano. Taki hołd. Że niby jakaś refleksja. A kilka dni później znowu jeździli na motorach tak, jakby szatan w nich wstąpił.
Dlaczego oni to robią swoim rodzinom? Wściekła jestem na Walerka. Czasem go za to nienawidzę. Bardzo. Bardzo pani współczuję. Ale jest coś, o czym muszę pani niestety powiedzieć. Otóż wczoraj znaleźliśmy szczątki pani brata 10 kilometrów od cmentarza. Ale jak to szczątki? No właśnie, to też jest dla nas zagadką, bo ciało pani brata zostało skremowane, prawda? No właśnie, nie zostało. Ja to u was zgłaszałam. W urnie było coś jakby, nie wiem, cement, ale to na pewno nie były prochy. Olaliście to. Bardzo panią przepraszam. Ktoś musiał u nas popełnić błąd. Przypuszczam, że to przez braki kadrowe. A może mi pani powiedzieć, gdzie miało być skremowane ciało pani brata? Krematorium przy Nasypowej. Chwileczkę. Proszę poczekać, za chwilę będzie pani wolna. Czyli co? Nie spalili jednak tego gościa. Na to wygląda. Serio? Pani sierżant, coś dla mnie ma? Serio, zapraszam. No przecież prosiłam, żeby nic nie mówić temu baranowi, no. Ten baran ma ci coś do powiedzenia. Majeczka, bo wiesz, bo te reklamy z tą bielizną i z tą piłą łańcuchową, akumulatorową i ta maska spawalnicza to... No kurde, to moja sprawka, no. Twoja. No bo wiesz, bo u nas ostatnimi czasy ten miłości, ogień i żar to przygasł tak jakby popiół jest w ogóle. I ja niedługo mam imieniny i tak pomyślałem, żebyś mi prezent zrobiła i w ogóle... Koronkowe, czerwone, koronkowe gacie. Nie, gacie dla ciebie, ale dla mnie ta piła łańcuchowa, akumulatorowa, albo właśnie ta maska spawalnicza dla spawacza. Bo wiesz, moja się kompletnie rozdupcyła, bo jak ostatnio jej używałem, to słowa. Zaraz. To ty mi te wszystkie reklamy wysyłałeś. No nie, ja nie. To taki internetowy algorytm. To taki? No przecież te telefony teraz wszystko słuchają, o czym gadamy. I sprawdzają strony, które przeglądamy. Z zakupami też? No przede wszystkim z zakupami. A potem dopasowują odpowiednie rzeczy do tego. Inne bzdety. Mój telefon przeglądałeś! Nie, w życiu, nie, misiaczku, nie. Ja tylko do niego gadałem. Aha. I co gadałeś? No, gadałem do niego, to tam się wyświetla, że właśnie tą bieliznę seksualistyczną, koronkową, czerwoną i o pile łańcuchowej, akumulatorowej i o masce dla spawacza spawalniczej. I tak w kółko wokół Macieja przez cały tydzień, jak cię nie było. Po prostu, No ale tak się robi, no wszyscy tak robią, no. Dobrze. Skoro tak się robi, to weź teraz komórkę i zapytaj te swoje algorytmy, jak ogarnąć dom, dzieci, mieszkanie przez calutki tydzień, bo ja, twoja żonka, wyjeżdżam do Sopotu, do kuzynki na Mąsiak. Kawaler w wielkim mieście. Szukaj. Potnę cię jak prosiaka, jak wywiniesz jakiś numer. Ja pierdolę to krematorium, nie chcę tego gówna. To jest chore. Ja myślałem, że ojciec prowadził to wszystko na legalu, a to jest jakieś popierdolone. Sram na to, co o tym myślisz. Jak chcesz wyjść z tego żywy, to lepiej szykuj kasę. Niby skąd miałbym wziąć te pieniądze? Wiem, że twój ojciec miał kupę siana. Szykuj 200 000. Nie mam tyle kasy. Rzuć to! Rzuć to, mówię. To ty rzuć tego gnata, suko, bo go zarżnę. Rzuć to, mówię. Na kolana. Na kolana, mówię!
droga. 00 do 03. Wzywam karetkę i technika do krematorium przy Nasypowej 6. Szybko! Zabijcie tego skurwiela, to jest morderca i nekrofil. Nic ci nie jest? Wszystko No, okej? zabijcie go. Najpierw się rozwiążę. Gdzie to jest? Tylko bez ściemy. Masz nam wszystko pokazać. To nie moja wina. Szef mi kazał. Ten szef, którego zaszlachtowałeś w nocy? Co on się na mnie rzucił? Broniłem się. Czy to prawda, że ty te zwłoki... To była bardzo ładna dziewczyna. Zupełnie świeża jeszcze. No i co to komu przeszkadzało? Ta chwila przyjemności? Na pewno nie jej. Nikomu krzywda się nie stała. Dobra. Daruj sobie te szczegóły. Prowadź. Sam pytał. Ile ty chciał? 30, 40, może nawet 50. Kto to wie? Co mogłem poradzić, że mój szef brał więcej zleceń, niż mogliśmy przerobić? Teraz śmierdzi, a wtedy kasa mu nie śmierdziała. Nie nadążyłem ich palić. Mój szef opierdalał 10 domów pogrzebowych, a pies miał tylko 1. Wszystkim się chwalił, że ma 5, ale to gówno prawda. I wybraliście sobie to miejsce? Idealne, co nie? Ogrodzone, z dala od miasta. To tu przywoziłem te wszystkie ciała. Farma ciał. Widziałem to kiedyś na takim filmie amerykańskim. 00 do 03. Potrzebuję wsparcia. Wezwijcie wszystkie służby z miasta na nieużytki przy wysypisku śmieci. Trzeba ekshumować masowy grucz. Co jest? Pogadajmy. Tutaj? Ściany mają uszy. Słuchaj, stary, nie mam ochoty na żadne konspiry. Przeżyłam dzisiaj prawdziwy horror. I tak będzie jutro, pojutrze, za tydzień jeszcze dłużej. A w dodatku hieny dziennikarskie zleciały się jak muchy do łajna. Za chwilę na Gorczaku zrobi się naprawdę gorąco. Tak? Bo? Bo potoczni żyją. Obaj. Dosyć tego, kurwa. Nie będę się dłużej bawił w chowanego. Jak chcesz, to się ukrywaj. Ale ja nie mam zamiaru żyć jak karaluch. Powinienem wyjść, odzyskać teren i robić swoje. Zawinę cię. Kto? Ty? Jedziemy na tym samym wózku. Poza tym, Andrzej, ja nie żyję. Narazisz moją córkę, narazisz naszą matkę i moją żonę. Twoją żonę, jak, kurwa, Sylwię? Tak. Wyszło na to wygląda. Ja pierdolę. Trudno. Musimy zaryzykować. Bo inaczej będziemy tu gnić. Tak? No i co chcesz zrobić? Sprowokujemy tatka. A to możemy zrobić tylko, jak się ujawnimy. No i jaki masz plan? Ściągniemy go i odjebiemy.
Dobrze wiesz, że w to nie wejdę. Zrozum, kretynie, że nie ma innej drogi. I nie mów mi o tym swoim policyjnym gównie, bo policja już się popisała. Chuja zrobili w sprawie tatka, a nas wsadzili tutaj. Pora na moje metody. Cała rodzina zginęła? 0,19. Za taki wynik to należy się mandat co najwyżej. A ja przyszłam siedzieć. Stój, policja! Od kilku dni ktoś mnie obserwuje. Zabraniam! Ja jestem organ administracji rządowej państwa polskiego i tu się alkoholu nie spożywa!